No cześć! W dzisiejszym odcinku powtórka z rozrywki. Udało nam się rozładować, ogarnęliśmy naczepę, no i teraz czas na drugą przeprawę Volvega. Ale tym razem innym promem, z Rodby do Puttgarden. Kojarzycie? Musimy się śpieszyć, bo jest piątek. A jak jest piątek w transporcie, to coś czasami lubi się wykrzaczyć. A my jutro mamy załadunek. Zobaczycie też, w jakich warunkach śpi kierowca na parkingu, gdy jest skierowany bezpośrednio do drogi. Nienawidzę tego. Około północy wjeżdżamy na prom. Po pierwszej meldujemy się w Szwecji. Gazujemy w kierunku załadunku. Droga, noc, spać się chce. No i co trzeba było stawać? Na takie krótkie 15. Dojeżdżamy na załadunek, od razu się ładujemy, więc po robocie można iść spać. O 20 startujemy, więc znów przed nami most, tunel i rozładunek. Zapraszam do oglądania. No i pamiętajcie o subskrypcji kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście dostawali powiadomienia o każdym nowym filmie. Zapraszam. Aż się Volvek podniósł po rozładunku? Dobra, nie poszło nam to źle, ale powiem wam szczerze, że się teraz już wyłączymy tryb Heavy Duty. Mamy rezerwę, więc idziemy do was tankować. Tutaj w Bremerhaven jest Heuer. Jeszcze sobie wyjedę na prosto, na równo. Sobie poziomuję naczepę, bo ona jak jest tak krzywo, to nie ma poziomu. Ciężko jest sobie poziomować. Dobra, wyjeżdżamy. Danke. Brauchen Sie Papiere, oder? Brauchen Sie etwas Papiere, oder? Nö, nö. No? Wir Danke. haben alles. Vielen Dank. Schönes Tag. Tschüss. Jak będziecie kiedyś w Bremerhaven, oczywiście w porcie, to tu zawsze była bardzo dobra ryba. Letzte Kneipe von New Yorku, czyli ostatnia knajpa przed Nowym Jorkiem. Nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli jesteście ze mną tutaj od kilku lat, to ja w Bremerhaven to prawie 2 lata spędziłam. Oczywiście nie non-stop, tylko wożąc śmigła. Tutaj się cały czas ładowały śmigła i wiozło na dół Niemiec. Więc tak jeździliśmy super intensywnie przez blisko 2 lata, jakieś 1,5 roku. Po 1,5 roku jak już te śmigła, nie wiem czemu, ale zaczęły przypływać wtedy do drugiego portu Cuxhaven, troszeczkę jeszcze bardziej. Pewnie był tańszy, tam był dużo mniejszy port. Z jednej strony nam było dużo łatwiej, bo właśnie mały port, mniejszy ruch, jeździć po porcie, no ale z drugiej strony tam ta organizacja była dużo gorsza. Trzeba było, mimo tego, że tak mało było, to chyba dosyć często więcej czekaliśmy, dłużej czekaliśmy, bo nagle przepływał statek i musieli statek rozładowywać czy ładować, a nie, że nas. A teraz jedziemy jeszcze sobie zatankować. Eurogate, tutaj zawsze ładowałam śmigło. No więc tak, mam rezerwę. Mnie ta rezerwa akurat zazwyczaj jest dosyć duża, no ale mam rezerwę. Mam 800 km na dojazd, więc trzeba policzyć po prostu paliwo na 800 km. Volvek średnio pali na pół 140 litrów, więc 4 razy 8, bo mam 800. Daje 280 litrów, więc w zaokrągleniu zatankuję sobie. Ile? 280. Dobrze, teraz mamy jeszcze kilka podstawowych rzeczy do zrobienia. Teraz włączyć sterowanie. Włączyć sobie nawigację. Tak, Puttgarden Rodby. Przeprawa promowa. 330 km.
widzicie, starsze. Z hydraulicznym nie jest dla mnie. Auto zatankowane, jedziemy teraz znowu na pusto po kolejny ładunek do Szwecji. Płyniemy tym razem z Rodby do Puttgarden. To jest trasa, którą ja jeszcze dawniej w Westersie pływałam za DR-ami do Kopenhagi, jak jeździłam, więc taki skrót. Zatem dojedziemy trochę, później pauza, 9 w końcu się gdzieś wykąpię. No i jedziemy dalej. Jutro za ładunek, jutro w sobotę. Także gazujemy. Nie ma za bardzo czasu na spokojne jedzenie. Tylko sobie zrobiłam tą bułkę, jeszcze drugą. Patrzcie, stoi Jarek ze Skrotymi. To mi się zdaje, nie? Czy nie? No myślę, że tak, nie zapamiętałam. Albo może i nie. To tak. Jest 10:30, do 12:30 mam czas pracy, dlatego tak właśnie nawet się nie zatrzymuję pół godziny na jedzenie, bo jest piątek, za chwilkę gdzieś będzie jakiś korek, już są powyświetlane zakazy wyprzedzania i generalnie to mam 12 godzin jazdy do celu, po drodze jeszcze prom, więc wiecie, w ciągu dnia maksymalnie można jechać na przedłużonym czasie jazdy 10 godzin. Więc do tego jeszcze gdy weźmiemy pod uwagę, że to jest piątek i korki i tak dalej, to trzeba gonić jak najszybciej, zacząć 9. W nocy popłyniemy promem, gdzieś tam, czy nad ranem, znaczy nie w nocy, bo przecież 9 muszę kręcić. Więc zajadę gdzieś tam na noc. Promem, no i tak. To powiem wam, że ta bułka z masłem dzisiaj nad ranem to była po prostu najlepsza nagroda ever. No i niestety, dzisiaj kąpania nie będzie. Chciałam stanąć na Sztilworonie, a tam zawalony całkowicie. Z kolei dalej jest korek, do następnej stacji nie dam rady dojechać, bo mi braknie czasu pracy. Tak to jest, jak się śpi przy drodze, no nic, trudno. Teraz wam pokażę, jak Volvo jest fajnie wyciszone. Posłuchajcie teraz, jak są odsunięte szyby. Pierwszy szyberdach zasuniemy. Słyszycie tę różnicę? No i wyobraźcie sobie teraz, że nie ma się klimy postojowej i trzeba spać w takim huku, bo jest gorąco i duszno. Dzisiaj ta klima jak najbardziej to wszystko utrzyma, bo nie ma bardzo mocnego słońca, tylko jest takie delikatne i po prostu grzeje. Klimatyzacja też oczywiście pobiera dużo prądu, dużo energii, ale Volvek ma zawory bezpieczeństwa, więc jeżeli będzie cały czas tak gorąco, no to ta klimatyzacja pewnie pochodzi przez jakieś 4-5 godzin i wtedy, gdy będzie już niższy poziom baterii, to po prostu Volvek wyłączy klimę, tak żebym spokojnie, bez problemu odpaliło auto po pauzie.
No i dobry wieczór. Kolejna nocka przed nami. Teraz pusto. Po drodze prom. Na końcu tankowanie i rano załadunek. I później znowu jazda. Jedziemy. Stresu. No ale za gorąco to jest tak naprawdę. O, nie włożyłam tej gumy. Trudno. Ojej. Teraz chodzi o to, że tak się nie wpada. Dobra, może jakoś będzie. Ona się zatyka później. I zarobiłam w Puttgarden 130 km. Włączyłam buty. Zwolniłam 2 rajki, tak sobie wyobrażam, że jak teraz te parkingi wszędzie tutaj takie zawalone. Jak wszyscy o tej porze rajek szukają, a tu zajeżdżają, a tu 2 rajki wolne, nie jedna. 2 rajki, to jest po prostu horyzont o tej porze. 21:30. Jezu. Słuchajcie, tutaj taka ciekawostka na jedynce, jest taki kawałek autostrady, nad którym są linie. Czy to się nazywa pantograf? Do pantografu, nie wiem, która część z tego całego układu to jest co. Ale widzicie, że są tutaj linie. Więc jak jeżdżą gabaryty autostradą, to sobie lecą lewą stroną, ale generalnie taka jest koncepcja właśnie, że i w jednym i w drugim kierunku, bo po przeciwnym kierunku też to jest, że miała być chyba tutaj jakaś linia. Coś słyszałam, że wożenia kontenerów właśnie ciężarówkami elektrycznymi. Kiedyś jak tutaj jechałam, to widziałam nawet właśnie jak z takiego zwykłego Volvo właśnie ten pantograf gdzieś tak się podniósł od tyłu kabiny, no i się podłączył do tej sieci, tak sobie jechał. Więc no ciekawe to jest, ciekawe, aczkolwiek to było kilka lat temu, jak widzicie żadna z ciężarówek, no wy nie widzicie, ale ja widzę, że jakoś no nie widać, więc to nie jest łatwo wprowadzić coś nowego. Tutaj jesteśmy w porcie, zapamiętałam te kwietniki. Tam stoi Volvek, a idziemy po bilet. Dobrze. Teraz tak to się robiło tutaj, że trzeba było gdzieś przyłożyć kod QR chyba. Tu to jest ticket chyba tam, nie? Okej. No dobrze, dobrze. Czy jest wszystko gotowe? Jesteśmy w porcie. Nie wiem za ile weźmiemy, natomiast tak. To w ogóle jestem w mojej kurtce, dlatego też tam mówiłam tą kurtkę. To jest kurtka Volvo, ale już po kilku latach dostałam ją do Volviego. Już mi tutaj ten odblask Volvo zszedł, ale dalej ją noszę. Mam tutaj takie kurtki, takie te zawaliste kieszenie. Tu mam szczoteczkę do zębów. Tu mam paszport. Paszport może zostawię. Tu go wsadzę. Tu mam jeszcze piankę do mycia twarzy. Tu pastę do zębów, bo co sama szczoteczkę, widzicie. Ale to jest tak, chodzi mi o to, że mamy 18. Dobrze. I mam tak, voucher to jest na co? Jakiś tam voucher. Jest Lorry Driver's Meal. Restaurant and Cafe, 50 discount on food and non-alcoholic drinks. Czyli 50% zniżki. A drugie to jest shopping. 10% na zakupy, więc tego nie potrzebuję. Coś bym zjadła, powiem wam szczerze, nie? Bo to nie jest tak, żebym nie zjadła. Zjadłabym coś. Aczkolwiek może sobie teraz coś zrobię na przykład. Ale najważniejsze to, żebym ja się w końcu wykąpała. Na promie jest prysznic. Zobaczmy, czy wszystko mam, bo ja potrafię pójść i sobie nie wziąć ręcznika. Albo coś takiego, więc mogę jeszcze wziąć ewentualnie szczotkę, do tego dołożyć. No dobrze, szampon jest, to jest to. Mogę ewentualnie czystą bieliznę wziąć. O, czemu nie? Ja, jak to ja, zrobiłam coś dziwnego do jedzenia. To jest awokado, wiecie? Trochę je sobie tak widelcem rozwalę, żeby mi się nie wyśliznęło. Widzę, że ono by chciało to dokładnie zrobić. Dobrze. Teraz sobie tam tu mięso.
Że potrzebuję skończyć, bo jem i jest go za dużo. Dalej go zostało. No nic. Kto tam tak trąbi co chwilkę? No. Ani to dobre, ani to złe, ale jest. Co? Pamiętacie, że to jest pociąg? Że to jest prom, który wozi pociąg? Dobra, mi już nie mogę powiedzieć, czy... Dobrze. No nic, dziś w środek. Promy są straszne pod kątem wychodzenia. Patrzcie, mam tylko tutaj tyle, nie? Z drugiej strony starałam tak pomiędzy, że może tamtędy mi się uda jakoś wyjść, ale nie jest to coś fajnego. Sterka złożone. Mogę znaleźć tego prysznica? Aha, tam jest okej. Tak schowane. A no rzeczywiście tak to wygląda. Albo nie. Dobra, jest prysznic. A propos skandynawskich zestawów. A w ogóle ja jestem już wykąpana. Jaka jestem szczęśliwa. Jestem mi się teraz pokręcą same czy nie? Dziewczyny, jak to się robi, żeby wyciągnąć skręt. Mi się czasami udaje, ale czasami nie. Też zauważyłam, że od wody to zależy. Pamiętam, na przykład byłam w Norwegii, po norweskiej wodzie, to po prostu miałam przepiękne włosy. Takie pofalowane, naturalnie. Bardzo ładnie wyglądały. Tak to różnie bywa, ale patrzcie na zestaw taki, ten, jak się nazywa? Skandynawski. Jest pięknie pomalowany i to nie jest naklejone. To jest pomalowane. Ci z Was, którzy siedzicie w trekkingu, to pewnie wiecie o tym, że same takie zwykłe malunki kosztują mega dużo pieniędzy. No ale popatrzcie, mógł ktoś to po prostu wziąć i nakleić, nie? No ale ktoś to go stara namalował. No pięknie. To trzeba cenić, to trzeba podziwiać. Trzeba podziwiać też felgi świecące, czyściutkie. To wszystko trzeba podziwiać. No tak wygląda moja trasa. Tutaj nie ma GPS-u, więc nawigacja jeszcze się nie odnalazła. Ale generalnie to właśnie... Czekajcie, to powiedziałam odwrotnie. No właśnie, widzicie. Tu jest Hamburg, tu jest Lubeka i tutaj jest właśnie Puttgarden. O tu. No i tutaj jest ta przyprawa, ma jakieś 30 km promowa. Prom płynie 45 minut. No i jedziemy sobie tutaj właśnie na Kopenhagę, później na Malmę. Tu jest granica, zaznaczam sobie punkt, bo mnie tutaj goniła. Tutaj nie wolno na tego, jak się naciśnie, to się środkuje. No, bo mnie chciało tędy brać na Helsingor, ale mamy tutaj już zabukowany przejazd. No i generalnie jedziemy aż tutaj. I tutaj mam zaznaczoną stację, gdzie się będę tankować. Tutaj mogę płacić Eurowagiem. W ogóle pokażę Wam ciekawostkę. To jest nawigacja TomTom Go Nav, ta ciężarówek. Widzicie, ona wygląda tak jak ta nawigacja, ich taka, wiecie, urządzenie, nie? Z całej serii TomTom Tracker, który później ewoluował do TomTom Professional i tak dalej, nie? No dobrze, więc tutaj widzicie, że możecie sobie zmieniać wszystkie parametry. Są też towary niebezpieczne i tak dalej. Więc dobra, bo chciałam pokazać ciekawostkę. No więc właśnie, to jest to miejsce, gdzie będziemy tankować. To jest aplikacja eurowagowa. Wiecie jeszcze? Bo tak, bo nie internetu nie ma. Nie ma internetu, nie ma GPS-u, ale może stałe ceny. O, widzicie, tu się świecą te primy. Dobrze. Ale generalnie to właśnie ciekawostka dla mnie, bo tak mi się zdawało, że Szwecja jest droga, ale popatrzcie, paliwo w Szwecji średnio
euro 30. To są oczywiście ceny netto. W Kopenhadze widzicie 10 eurocentów średnio, jak się patrzy, drożej. Euro 50. No, a w Niemczech też dzisiaj tankowałam. Widzicie, tu jest euro 40 i to jest Prime. Ale dzisiaj jak tankowałam w tym Bremerhaven, to tankowałam też po jakoś euro ileś tam, euro 40 ileś. Bremer i Bremerhaven. No, euro 45. No, więc w Szwecji tankuję do pełna. Tak sobie to zaplanowałam. Ze stacji bardzo blisko do załadunku. Na tachografię ile już płyniemy? 40, ile to puścić mogę. No to już chyba będą otwierać, tak? No, zaczynają chodzić ludzie do autokaru. Ja tu skandynawski zestawach, a tu Holand. Objazd to wiadomo, jak to objazd zawsze pobudza, ale chętnie teraz pójdę spać. Oglądajcie wy wschód słońca o godzinie 4 pod koniec maja 2024 roku. Patrzcie, jakie ładne widoki.
zastosować 15-minutową drzemkę. Zobaczymy. Już czuję, jak będzie bolało, to ten budzik będzie dzwonić. Masakra. 15 minut minęło. Co za noc. Ja chcę dojechać. Byłoby idealnie tak. Przyjechać, załadować się od razu, ustawić do wyjazdu i spać, a jeszcze się wykąpać. Ale to by się pięknie spało. To ciekawe, czy mi nie przejdzie spanie. Wiecie co, jadę. 30 km, miałam 40 km jeszcze i znowu mi się tak strasznie chce spać. Stwierdzam, dobra, zjeżdżam, bo po prostu nie dojadę, trudno, będę po 8 i w sumie nic nie mówię, który ma być. No więc patrzę, jest w końcu jakaś stacja i myślę, zjeżdżam, nie? I dzwoni do mnie telefon i się okazuje, że wszyscy na mnie czekają, żeby załadować, bo później już jadą dalej. No więc już mi przeszło od razu spanie. Więc jeszcze 30 km, tankowanie i będzie po prostu szybki szpil. Będzie bardzo szybki szpil. No i dobrze, tak chciałam. Więc zrobimy tak, że włączę pompę z paliwem, przybiorę się od razu, ale ile zaczęła jeszcze, żeby naczepę przygotować. Ojej, ogarniemy to i wtedy już cały dzień będzie. Ale powiem wam, że ta nocka to mi dała. Nawet yerba nie pomogła, już jest po prostu niedobrze z tej yerby. Skoro jest jedzenie, to znaczy, że był już załadunek. Mało tego, nawet już spałam, więc powiem wam szczerze, że załadunek to była szybka akcja, bo wszyscy tylko na mnie czekali, więc no. Więc generalnie to wszystko poszło dobrze. Ale jest sobota, że jestem tydzień w trasie i powiem wam szczerze, że trochę mnie te gabaryty styrały. Już wypadłam z takiego tempa pracy. Nocki, nie nocki. Dawniej to robiłam nockę, a w dzień pracowałam, a teraz wam powiem szczerze, że robiłam nockę. W dzień trochę pospałam, a później taka chodziłam niespełna sprytna. Takie nie miałam do końca swoich możliwości mózgowych, powiem wam szczerze. To jednak, powiem wam, że był trening, żeby dojść już do takich swoich wytrzymałości. Pewnie to można odbudować. Postanowiłam przygotować sobie coś na noc. Wziąłam słoik czysty, trochę za duży, ale słoik to słoik. Słoik. Teraz tak, mleko orzechowe, nie orzechowe, tylko migdałowe. Postanowiłam sobie spróbować pierwszy raz owsiankę pistacjową. To jest pasta pistacjowa. Tak sobie pomyślałam, nie wiem, może to nie będzie głupie, gdyby zrobić taką owsiankę pistacjową. Ale w związku z tym, że to będzie pewnie na wieczór albo na noc i to będzie niedziela, to sobie postanowiłam, że to będzie taka niepożałowana. W sensie, że dużo. Ciekawe, to będzie smakować. Żeby było słodkie, bo mam ochotę, żeby to było słodkie, to dam jeszcze miodu. To jest taki domowy miód od rodziców. Dobrze, i dalej wymieszam. Teraz dodaję mleka. Płatki. Wystarczy. No i chia oczywiście. Nie wiem, czy to będzie dobre. Tak wygląda. Nie wygląda, szczerze powiedziawszy, jakby miał być dobre jednak. Mam jeszcze 2 godziny startu, tego już na do lodówki może nie będę wkładać. Będzie na wieczór. No i jedziemy. Nie ma jak to stać na firmie, się wykąpać, ale kurczę, wiatr wiał. Przechodziłam, sprawdzałam to tu, to tam. Zaglądałam wszędzie, czy na pewno wszystko, bo to już jest zmęczenie materiału, a jak nie zmęczenie materiału, to większe prawdopodobieństwo
prawdopodobieństwo tego, że coś się nie dojrzy. Ale pod biedny to było. No ale nic, to w każdym razie jedziemy. Dzisiaj mamy troszeczkę lżejszy ładunek, dosłownie o 5 ton, ale to 5 ton zobaczycie, jaką robi wielką różnicę. Jakim jest dużo mniejszym problemem dla wszystkich, bo generalnie to nie mamy już żadnych zwolnień. Ostatniej trasy, jak było właśnie przekroczone 100 ton, to po pierwsze miałam całą listę zjazdów, mostów, na których musiałam zwolnić do 10, 15 na godzinę, a jak taki, wiecie, zestaw 100 ton wyhamować, ja go nie hamowałam tak nagle, tylko to też ze względów bezpieczeństwa, oczywiście pilot z tyłu, to trzeba po prostu tak spokojnie, ale to i wydłuża czas, a później się trzeba znowu rozpędzić, więc jest to strata energii, no ale jeżeli infrastruktura tego wymaga, to tak trzeba. Natomiast dzisiaj już w ogóle spokój. No ale generalnie to jeszcze druga różnica jest taka, że nie potrzebujemy drugiego pilota na most. No i spokój. Powiem wam szczerze, że ja ciągle nie mogę przeżyć tego pilota escort cara na moście za 480 €, co jechał 17 minut. No ale dobra, jest po 8, jest Szwecja, jest koniec maja, jest piękna pogoda. Ja trochę zmordowana, ale damy radę. Już do mostu tunelu mostu. So I think that we can cross the tunnel and the road, and then we have parking lot in 70 kilometers. Then we will take a break. Okay? It's okay. When you get to bridge, you have to take the right lane. You know we are coming. Tutaj pilot musi zadzwonić wcześniej chyba. Z tego co wiem. Trzeba się zameldować. No dobrze. So much. Everything is okay, right? Everything's okay. Yes, Perfect. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Dobrze. Bilet tutaj się zmienia. Ściąga oznaczenia na Szwecję. A włożę teraz oznaczenia na Danię, tak? No więc ostatnio tutaj robiliśmy pauzę. Powiem wam szczerze, że nawet tutaj by było lepiej zrobić po tej stronie pauzę w sumie. No ale nic, pojedziemy. To jest tak, ja zawsze mam takie podejście, że póki się człowiek dobrze czuje, a szczególnie jeżeli chodzi o nockę, to trzeba po prostu cisnąć ile się da i w tej pierwszej szychcie po prostu wyjechać na maksa i żeby mniej zostało na drugą. To druga zawsze jest trudniejsza, więc mamy jeszcze godzinę. Dosłownie to tak będzie lepiej. Okay, ready to go. Alright, so let's go then. Czyli cała powtórka z rozrywki. Tunel, później most, albo tunel, pierwszy most teraz, a wtedy tunel, tak? Tak. So on this parking we will stop for the break, okay? Okay. Taki fajny parking, ale jakby tu wjechać z czymś szerokim, to powiem wam, że jest utrudnienie. So we have 45 minutes now.
Yes, is also time for that. Walek. Troszkę odpocznie. A ja bym coś zjadła w ogóle, ale co? Nie wiem, głodna jest. Co ja mam zjeść? To będzie najlepsze rozwiązanie. Chyba bardziej niż makaronu, to potrzebowałam oliwy z oliwek. O, idealnie siadło. No i co? Trzeba wstawać, co? Tak się fajnie leży. Nawet sobie zasnęłam. No to potrafię spać w czasie pauzy. No ale już będzie 40 minut. Trzeba wstać, odpalić Volvego. Niech się troszkę jeszcze pogrzeje. No już tak sobie marzę o tym, jak to będzie fajnie się położyć po pauzie. A Ewa w te dni jest bezrobotna. Jeździmy teraz na Eurowiniecie, więc Ewa sobie odpoczywa aż do Niemiec. No dobrze. Tu jesteśmy, widzicie? Przed nami jest jeszcze most. 260 km. To ponad 3 godziny. Ale o tej porze lepsze 3 godziny niż 4. Nie, mi się nie chce. A mi się nie chce. Widzieliście, że Volvo wypuściło autonomiczną ciężarówkę Volvo. Mógłby dzisiaj za mnie Volvo pojechać sam. Ja bym sobie tu na łóżku leżała, ale by było fajnie. Alright. So, I'm ready. I was ready. Let's go. Okay, so let's go. Zimno. No i przed nami most. Most Torwald. Pilot już dzwonił i mamy iść na 3. od prawej. No i kilometr do granicy. So, thank you for tonight and have a good sleep. 5 rano dochodzi. Możemy iść spać. Przed 5 iść spać. Pięknie. Dobranoc. A będzie dobrze. No więc na patelni gotuję jajka. Kupiłam sobie 2 bułeczki na stacji. Mam majonez. Tim Kielecki. No i będzie śniadanie. Kupiłam sobie też cappuccino, bo dzisiaj w końcu niedziela. O, gazu mi brakło, ale jeszcze nie. No, więc w moim małym garnku mam zrobiony obiad, który zrobiłam wczoraj na 2 dni. Tak zostawiłam sobie, że od razu po prostu będzie gotowy do wyjęcia z lodówki w garnku i do odgrzania. Więc nie chciało mi się wyciągać i wtedy myć i gotować jajek, tylko stwierdziłam, że na patelni też się da. A w związku z tym, że ja lubię jajka na twardo, więc będzie 3 na teraz, a 3 na noc na przykład. I pada. Obudziłam się dzisiaj już po 9. Wiecie, co tutaj mam? Jakiś czas temu, jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, jeżeli nie, to zapraszam do śledzenia, Iwona Blechaczyk, kupiłam sobie młynek do kawy, taki ręczny. Ja czasami jak coś kupuję, to lubię sobie dopłacić za pakowanie na prezent. Od razu to bardziej ładnie wygląda, nie? Człowiek płaci 5 zł więcej i takie od razu mam, no słodkie takie, z okazji sobie sam kupiłem. No i dobrze, i słuchajcie, jest ten młynek. Taki wygląda. Skończyła mi się w końcu kawa mielona. Czekałam na ten moment, aż skończę i przejdziemy się wtedy na młynek, więc tak wygląda. Zależało mi na tym właśnie, żeby raz była świeżo mielona, a 2, żeby od razu jakoś tam się przechowywało, żeby był słoik na tą świeżo mieloną kawę. Bo większość młynków, które szukałam, były takie, że od razu się trzeba było suszyć całą kawę, bo była szufladka. No i dla mnie to po prostu było niepraktyczne. A ten mój unboxing profesjonalny. Aha, tutaj jest jeszcze to, dobrze.
Był w promocji i tak wciąż coś za 150 zł kosztował, więc nie był tani, ale też widać, że fajna jakość. To jest Hario. Marka się nazywa. To jest korek, tu jest uszczelnienie. Tu się sypuje kawę, tak? Tak. Będzie pierwsze mielenie kawy. Ło, kurde. Dobra, widziałam tylko jeszcze kawę. Więc robimy pierwsze mielenie kawy. Dobrze. Tak dużo tego trzeba mielić? Patrzcie, że miele i miele, ale... Bo jednak potrzebuję instrukcji obsługi, bo nie wiem jak zrobić, żeby te ziarna wpadły do słoika. A, czyli korek trzeba zdjąć. A, no dobrze. No to teraz przystępujemy do akcji mielenia kawy. Patrzcie. Nie wiem, czy to jest przesada, czy nie? Nie dzieje się to wcale szybko, powiem. No miele i tak mało? No już tyle, nie? Teraz uwaga, robimy test świeżej kawy. Oho, dobra. Dobra, mogę kręcić. Teraz tak, filtr bierzemy. Nie! Wysypało mi się wszystko. Jeszcze coś tam było w tym młynku. Cały po prostu chodnik w kawie. Jak tam? Jest ktoś na radiu? Jestem, ale to co, jeszcze 15 minut, 10, czy jak to robimy? No, jeszcze tak myślę, że za 15 można było ruszać. Za 20 jakoś, tak na przełamaniu. No dobra, nie mam jeszcze problemu, ja mam problem jakoś. No. Ja Iwona. Kto jedzie z przodu, kto z tyłu? Ja jadę z tyłu Paweł, a kolega jedzie z przodu w polandówce, nie? Standardowo. Czyli z przodu jest kto? Robert? Zbyszek, stroboskopy z tyłu sobie wyłącz, bo jeszcze nie używamy w Niemczech ogółem z tyłu stroboskopu zabytka. Zbyszek, ty znasz trasę? O, wyszedł ten Zbyszek. No a trasę, bo ja mu wszystko wysłałem, co i jak. Jak coś tego będę pilnował, także na spokojnie. Dobra. Trasa pomimo tego, że jest taka, to jest sobie dosyć łatwa, bo... No dobrze. Pierwotna trasa jest taka, a to jest TomTom Go Nav dla ciężarówek. Zostawiam wam linka w opisie, jakbyście chcieli popróbować. Jest okres darmowy. No i dobra, teraz tak. To co, lecimy? Możemy jechać. Tyłu mamy wszystko, możemy sobie wychodzić bezpiecznie. No.
Była sobą, gdyby raz na jakiś czas nie zrobiła sobie jakiejś szkody. Coś wam pokażę. Jak się załadowałam, to podjechałam sobie pod bramę. No i później się okazało, że oczywiście spod bramy trzeba sobie cofać trochę. No i to jest oś skrętna. Więc, ale wiatropylna. No więc wydawało mi się, że się wyprostowałam, ale się nie wyprostowałam. No i jeszcze było takie trochę wyniesienie. No i dużo nie cofałam, z 50 metrów. No i widzicie, że opona tak się zagrzała strasznie. Do wymiany. I ta druga. To samo. No dobra, jest po robocie, jest rozładowane. Ja mam 15 godzin pracy już. No i jutro rano muszę zacząć weekend. Więc po prostu zacznę go dzisiaj. Trochę sobie dałam. Widzicie, takie coś to jest efekt właśnie zmęczenia. Takie głupie cofnięcie. No człowiek się raz nauczy, taka raz szkoda, to już będzie pamiętać. Jedna ponad 400 euro. No i tak to jest. Szef nie zapłaci, szefowo zapłaci. No ale dobra, idę się kąpać, jak widzicie jestem cała brudna. Zajęłam sobie na autohopa, żeby była cisza, spokój. Zrobimy 24 i zjeżdżamy do Polski. Na razie nic nie mam dalej na to auto do jeżdżenia, więc zobaczymy, co tam się uda. Może coś tam wpadnie. Zobaczymy. Póki co, to jakby ktoś potrzebował coś przewieźć dużego Volkswagen albo Volvim, to zapraszam do współpracy. Kontakt w opisie. A tymczasem ja idę odpoczywać. Życzę Wam dobrego dnia, wieczora lub któregokolwiek dzień. Jakikolwiek pora dnia, nocy, a ja się pójdę wykąpać. Cała taka brudna, ale to będzie piękne. Do zobaczenia. No i na tym kończymy naszą 3-odcinkową przygodę z transportem ciężkim. Dziękuję, że jesteście ze mną i oglądacie. Mam nadzieję, że już niedługo przed nami kolejna super przygoda i że w końcu będę mieć ładunek, który będę mogła Wam pokazać. A na tą chwilę dziękuję za oglądanie tego materiału, a w szczególności dziękuję Aeron Lada, Manuel Ceresoli, Manu CC VIP. Dziękuję.